Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Niech Was nie zmyli ten malutki opuszczony budynek za nami, bo w tych zaroślach kryje się jeszcze 7 hektarów ogromnego opuszczonego szpitala w Legnicy. Tutaj będziemy mieli opuszczone prosektorium, opuszczony basen i wiele części tego ogromnego szpitala. Także ruszajmy z eksploracją, a teraz lecą ujęcia z drona. Dobra, a więc chodzimy do pierwszego budynku szpitala i tu na dzień dobry witają nas piękne płaskorzeźby węży. No i oczywiście tutaj mamy, zobaczcie, okienko i jeszcze stare rosyjskie litery. Także wchodzimy do środka. Tutaj na dzień dobry witają nas jakieś tablice, również napisane po rosyjsku. Niestety żadne z nas cyrylicy nie zna. Nie, ja tak. No, dobra. Tu mam jakąś tablicę, widocznie gablotę tak naprawdę. Również jakiś tytuł. Jak chcecie, to nam możecie poprzetłumaczać w komentarzach pod filmikiem. Byłoby ciekawie. No i dobra, ogółem dużo tutaj jest pustych pomieszczeń, ale mamy nadzieję, że znajdziemy coś jeszcze całkiem nieźle zachowanego. Ogółem cały szpital to jest moloch. Najdłuższy budynek ma chyba około 250 metrów długości. Nie ma końca. No i tu właśnie widzimy ten najdłuższy budynek, korytarz prowadzący przez całą długość szpitala. Coś niesamowitego. Oj, będzie dużo chodzenia. Patrzcie, to wygląda jak krew. Ręce takie krwiste na oknie. Sami zobaczcie, jaki to jest moloch. Z jednej strony mamy taki oto korytarz, z drugiej strony mamy taki oto sam korytarz i z tej strony również mamy niekończący się korytarz. Więc wybieramy na razie ten. Tutaj na środku dość upiornie stoi sobie krzesełko podarte. Patrzcie, tutaj mamy koc termiczny. A tutaj mamy słynne pomieszczenie z wanienką, którego zdjęcia w internecie możecie wszędzie zobaczyć. Wow. Każde takie znane, opuszczone miejsce ma swój element charakterystyczny, który fotografowie wybierają na ten najciekawszy punkt i najczęściej go fotografują. Tak jak pałac, który zwiedzaliśmy, pałac z pianinem, znaczy z fortepianem, miał właśnie ten fortepian jako ten super znany punkt, który wszyscy fotografują, a wydaje mi się, że w tym szpitalu jest to właśnie ta wanienka, ponieważ ten mech dookoła i to oświetlenie tutaj sprawiają, że wychodzą tu naprawdę przepiękne zdjęcia takiej starej, zardzewiałej i zarośniętej glonami wanienki. No więc przydałoby się przytoczyć trochę historii tego budynku. Otóż w latach 30. ubiegłego wieku został on zbudowany przez Niemców. Tutaj właśnie w czasach II wojny światowej służył on do rekonwalescencji rannych żołnierzy Wehrmachtu. Natomiast później, kiedy w 1945 roku do Polski wkroczyła armia sowiecka, ten szpital został ewakuowany i przejęty przez Sowietów.
Wreszcie w 1993 roku został on opuszczony, został on oddany z powrotem w ręce polskie, no i niestety popadł w kompletną ruinę. Także tak to teraz wygląda, niestety należy on do właściciela prywatnego, ale nie ma opcji, żeby udało mi się coś takiego wyremontować, bo ten szpital jest po prostu zbyt wielkim gmachem i zabrałoby to zbyt dużo pieniędzy, żeby cały ten ogromny szpital wyremontować. Ja cię pierdzielę. Gdzie mam iść? Dobra, idziemy w lewo. Pusto. 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 Puściej. Najpuściej. Idę dalej. Już się kompletnie zgubiłam. Kompletnie nie wiem, gdzie jest Ula i Piotrek. I kompletnie nie wiem, w którą stronę mam iść. Pięknie, pięknie. Jezu. Tutaj chyba nikomu się nie chce iść, bo jest najwięcej niezniszczonych umywalek. Balkon? Mamy balkon. A tam jest chyba basen, ale pewności nie mam. O, tutaj. Wika jest na samym końcu szpitala, a ja jestem na drugim końcu. Wyślij SOS. Nie mam czym. Czekaj. Tu widać całą tą długą część, w której już chodziliśmy. Jeszcze nie byliśmy na górnym piętrze, a tak naprawdę na strychu. Także tam teraz przechodzimy. Gazeta? Rosyjska. Super. Jest rok? Aha. 1989. Tak. Czyżby był tu jeszcze strych nad strychem? O kurde. Jak tu gorąco. Nie się nagrzamy. O, proszę, czyli dach mamy drewniany. Czy to idzie przez całą długość tego szpitala? Chyba nie. Wow, co to? Nie wiem. Wszystko po rosyjsku, no. Aby nam się przydał tłumacz. O, kolejna tam leży. Ula już tu cyka z fotki na Instagrama, ale to wszystko. Ale tutaj tak, jakieś makiety, co to jest? Dużo tu ich jest, to widać było elektroniczne, to się wszystko świeciło. Przyszła pora na piwnicę. Co to? To jakieś pudełko po lekach pewnie. Pokaż? Tak wyglądają rosyjskie. Wyglądają rosyjsko, no. Tak, pudełka po lekach. Co to jest? O wow! To robi niezłe wrażenie. Stół, tu jakieś... Zobaczcie, leki. A tu jakieś dziwne urządzenie, z którego wychodzą kabelki podpięte do stołu. Elektrowstrząsy. No. I to jeszcze w piwnicy takie rzeczy robili. Podejrzane. Słuchajcie, tutaj mamy tunel, który prowadzi do sąsiedniego budynku. Budynku, który według tego, co powiedział nam pan ochroniarz, jest to kuchnia całego szpitala. Niezły korytarz. Tutaj to jest dużo tych podziemi do łażenia. No i bardzo dużo. Także to jest budynek kuchni. To mi tak naprawdę wygląda trochę jak na stołówkę, bo to jest duże całkiem pomieszczenie. No ale niestety niewiele tutaj zostało rzeczy, które by nam wskazywały na to, że była to kuchnia. A
Także znowu wyszliśmy na chwilę na światło dzienne i przenosimy się teraz do innego budynku, żeby zobaczyć, jak wyglądał szpitalny basen. Podobno jeszcze wciąż stoi w nim woda. A tu po lewej stronie mamy prosektorium, do którego też zaraz wejdziemy. No, tu mamy drabinę na samą górę. Możliwe, że tam potem wejdziemy, żeby zobaczyć widoczek, ale to jest właśnie budynek basenu. I tu chyba jest prawdopodobne wejście. To wygląda jak takie małe pomieszczenie dla jakiegoś lekarza, zobacz, gdzie doktor sobie przyjmował. Mamy łóżko pacjenta i biurko doktora. Ja jeszcze po angielsku myślę. Komnata. Komnata? Nie wiem co. Otabixa. Otabixa. Jak Obelixa. To czarodziej tu mieszkał. Ej, pająk się wisi na tym. Na obiektywie? Gdzie? Aha. Weź go, nie tykaj. Patrz, widać go na kamerze. Czego się rozlękłaś? Straszyłam się, takie ogromne było. Co ogromne? Zobacz. O kurde! No można się wystraszyć. Zbiornika. Wielkie coś stojące na środku. Widzę na Jak buka. No dokładnie. Mamy wentylatory. Wszystko, żeby wentylować ogromne pomieszczenie basenu. No i proszę bardzo, tu mamy piękną mozaikę z delfinów. Czyli wygląda mi to na główne wejście na basen. Szatnie, tutaj prysznice. Patrzcie, to jest sauna. Ale super, drewniana. Były tutaj... Jeszcze kamienie leżą. O, jest! Jest? Tutaj brodzik. Wow! Niesamowite miejsce. Tutaj widzimy znowu ten najdłuższy budynek szpitala, w którym przed chwilą byliśmy. No i cały dach całkiem dużego basenu. Ok, wchodzimy do kolejnego budynku. Ten to podobno kino. Jaka ładna kanapa. Tak. Musiał tu być pożar, bo jest wszystko czarne. No proszę. No rzeczywiście mamy tutaj kino. Duża scena i trybuny. Niestety bez krzeseł, krzesła się walają gdzieś tam po szpitalu, jak widzieliśmy. Występujecie? Występujecie? No dobra, jako że i wy już na to czekacie i my już się nie możemy doczekać, wreszcie wchodzimy do prosektorium. Tutaj jak widzicie mamy kaplicę. Prosektorium jest od razu połączone z kaplicą. I mamy tu nawet jakiś mały ołtarzyk i kwiaty leżące. Nie wiem czemu, ale to mi wygląda jak stół, na którym kładziono zmarłą osobę, aby się za nią pomodlić. Nie wiem. Nie mam o tym zbyt dużego pojęcia. Ale krzyż tutaj też mamy wyłożony taką całkiem ładną mozaiką. Jak te delfiny na basenie. No i patrzcie na to. Proszę bardzo. Słynna stara lampa wisząca tutaj od dawna. Główne pomieszczenie, w którym przeprowadzane były operacje. Jak to się nazywa w zasadzie operacja? Sekcje zwłok dokładnie. No na tym stole nie pracowali, tutaj był zupełnie inny stół. Ktoś go postawił, żeby to tak wyglądało bardziej wiarygodnie. No a tu natomiast mamy kostnicę. Półki, na których chowano zmarłe osoby.